Najnowszy, najnowocześniejszy i podobno najwygodniejszy do pracy gimbal obecny na rynku? Sprawdźmy to. DJI RS3 Pro. Partnerem tego filmu jest Fotoforma, czyli jeden z najlepszych sklepów w Polsce, który oferuje sprzęt foto, wideo, a także audio. Dzięki za możliwość przetestowania tego sprzętu. A jak widzicie, ja dzisiaj na gimbalu RS3 Pro mam zamontowaną kamerę, a w zasadzie aparat Panasonic GH5. To także z tego aparatu widzicie teraz ten obrazek, a także wszystkie ujęcia, które będą w tym filmie. No może użyję też GoPro. Zobaczymy. DJI RS3 to bezpośredni następca modelu RS2 oraz RSC2. Dostępny jest w dwóch wersjach. Wersji RS3 oraz właśnie RS3 Pro, którą mam przyjemność dzisiaj testować. Wersja standardowa posiada udźwig do 3 kg, algorytm stabilizacji trzeciej generacji, a także spust migawki przy pomocy Bluetooth. Dodatkowo całym urządzeniem możemy sterować za pomocą dotykowego ekranu 1,8 cala. Natomiast wersja Pro, czyli ta tutaj, ma wydłużone ramię. Jak widzicie, mógłbym tutaj zamontować naprawdę sporą kamerę, dużo sprzętu. Biorąc pod uwagę też to, że jest tutaj udźwig w wersji Pro aż do 4,5 kg. Sporo, co? Warto dodać także to, że zarówno wersja Pro, jak i bez Pro jest dostępna w wersji Combo, zatem z dodatkowymi akcesoriami. Wszystko, co jest nam potrzebne do zamontowania aparatu, czy też kamery na gimbala, otrzymujemy w zestawie. Zestaw mieści się w takiej pięknej walizeczce, która nie jest tylko dostępna w wersji combo. To fajne, w tej wersji klasycznej również otrzymujemy taką walizkę, dzięki której możemy sobie bezpiecznie tego gimbala transportować. Jak wiecie lub nie wiecie, montaż czy też wyważanie kamery na gimbalu to jest najgorszy i najmniej przyjemny moment pracy z gimbalem. Przynajmniej tak było do tej pory, bo RS3 Pro zmienia to bardzo. Dlaczego? Między innymi dlatego, że mamy tutaj zastosowany system tego pokrętła, dzięki któremu możemy sobie bardzo precyzyjnie aparat ustawić, tak żeby go wyważyć i nie zajmuje nam to tak dużo czasu jak w poprzednich gimbalach. Przyznam się szczerze, że korzystając z gimbala od DJI Ronin, była to pierwsza wersja tego sprzętu, wyważanie, montowanie aparatu z obiektywem, czasem też monitorkiem, no to zajmowało czas. DJI RS3 Pro zmienia to zdecydowanie i przyznam się, że nigdy jeszcze w tak krótkim czasie nie udało mi się zamontować aparatu na gimbala. Sama praca na tym gimbalu jest bardzo wygodna, bardzo przyjemnie się na nim pracuje. Dlaczego? Głównie dlatego, że jest lekki. Zobaczcie, bez problemu mogę nim operować jedną ręką i to nie dlatego, że była robiona siłownia. Nie, on po prostu jest lekki. Waga samego gimbala nieco ponad kilogram, to naprawdę czuć, pracuje się bardzo wygodnie, bardzo przyjemnie i ramiona się tak nie męczą. A uwierzcie mi, bywają czasem takie plany filmowe, że z tym gimbalem po prostu trzeba robić niesamowite rzeczy po wiele godzin. DJI RS3 Pro rozwiązuje ten problem i to jest gigantyczny plus tego urządzenia. Co jeszcze? Totalny sztos, totalna rewelacja, czyli tryb Autolock. Zobaczcie, po naciśnięciu przycisku wyłączenia raz, gimbal się zablokował. Mogę teraz robić z tym dosłownie wszystko. Mogę się przenieść na inną lokalizację. Wyobraźcie sobie, że jestem już w innym miejscu. Naciskam ten przycisk ponownie. Gimbal się automatycznie odblokowuje i mogę dalej pracować. Jak to wyglądało w poprzednich gimbalach? No po wyłączeniu to była dosłownie destrukcja. To po prostu latało, było niebezpieczne dla sprzętu. Teraz DJI rozwiązało ten problem i możecie robić z tym dosłownie wszystko. Oczywiście uważajcie na swój sprzęt, ale tryb Autolock to jest absolutna rewelacja. Zobaczcie, teraz RS3 Pro jest wyłączony. Włączamy. Jest zablokowany. Włączamy. Odblokowuje się i lecimy dalej do pracy. Ten tryb, czyli Autolock, którym się tak przed chwilą zachwycałem, jest także dostępny w wersji RS3, czyli bez Pro. Zapytacie, ile czasu pracuje RS3 Pro na jednej
baterii. Producent deklaruje aż 12 godzin, czyli dosłownie cały dzień pracy na jednej baterii. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę fakt, że bateria to jest dosłownie tylko i wyłącznie ta część, akumulator jest po prostu rączką, za którą trzymamy całą konstrukcję gimbala. Ładujemy oczywiście za pośrednictwem złącza USB-C, które jest schowane dokładnie w tym miejscu. Co więcej, jak te baterie wyjąć, bo może ktoś będzie chciał mieć baterie 2 lub więcej i będzie musiał je wymieniać. Powodzenia pracować więcej niż 12 godzin na gimbalu. Chociaż tu akurat może nie będzie tak ciężko, bo jest on naprawdę lekki. Wyłączamy. Blokuje nam się gimbal, wszystko pięknie. Pozwolę sobie złapać tutaj za górę i jak wyciągamy baterię. Do tego służy ten przełącznik. Przerzucamy go w pozycję pionową, a następnie naciskamy przycisk i wysuwamy baterię. Widzicie, to jest naprawdę bardzo proste. Z tego co pamiętam, w poprzednich gimbalach było to na zasadzie takiej suwnicy. Tutaj wkłada się go po prostu w ten sposób, zamyka i jest włożona bateria, więc ten system wymiany baterii jest bardzo szybki, bardzo sprawny. Bateria do RS3 Pro ładuje się również szybko i z tego co wiem, można użyć też szybkiej ładowarki. Tyle w kwestii baterii i zasilania. Wszystko się nagrywa? Chyba tak. Ekspozycja jest, ostrość jest, czerwona lampka miga, czyli jest dobrze. Słuchajcie, DJI RS3 Pro tym gimbalem możecie sterować za pomocą tego wyświetlacza, który jest dość spory i naprawdę na nim wszystko widać, ale do niego przejdę za chwilę, ale także za pomocą przycisków fizycznych, takich jak joystick, którym możemy sobie sterować kamerą oczywiście po włączeniu gimbala, co za sekundę zrobimy. Mamy także przycisk M. Mamy przycisk do włączania i wyłączania nagrywania. Fajnie, że jest tutaj pod ręką. Możecie z niego korzystać oczywiście tylko wtedy, kiedy połączycie bezprzewodowo za pomocą systemu Bluetooth gimbala z Waszym aparatem. Wtedy pod ręką macie możliwość włączenia i wyłączenia nagrywania. Z tej strony mamy przycisk włączenia i wyłączenia całego gimbala. Zróbmy to teraz. O, jakiś motocykl tutaj przejeżdża, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam w nagraniu. Najwyżej montażysta zrobi cięcie. Tutaj mamy przycisk włączania i wyłączania gimbala. Kiedy go przytrzymamy, zróbmy to teraz. Gimbal się odblokuje i aktywuje nam możliwość nagrywania i pracy na tym gimbalu. Tutaj mamy 3 tryby pracy, czyli FPV, PF, a także PTF. Za pomocą tego przełącznika zmieniamy sobie te tryby. Tutaj z tyłu mamy taki przycisk, za pomocą którego możemy na przykład przejść w tryb selfie, klikając 3 razy. Nie każdy to wie, a fajnie to działa. A jeżeli klikniemy sobie go 2 razy, no to gimbal się po prostu nam wyśrodkuje. Tutaj mamy jeszcze takie pokrętło, którym z tego co wiem sterujemy przybliżeniem lub ostrością, jeżeli podłączymy sobie właśnie gimbala z kamerą bądź aparatem po Bluetooth. Przejdźmy do wyświetlacza, który jest duży, jasny, duży jak na gimbala, no umówmy się, nie spodziewamy się tutaj nie wiadomo jak wielkich ekranów, ale tutaj naprawdę wszystko widać, jest to czytelne, ekran jest dotykowy i możemy sobie tutaj zmieniać również tryby gimbala, można tym wszystkim sterować. Tutaj jest fajna rzecz, w prawym górnym rogu wyświetla nam się status gimbala, dzięki czemu możemy sprawdzić, czy jest on dobrze wyważony. U mnie świeci się na zielono, więc gimbal stwierdza, że dobrze wykonałem swoją pracę dotyczącą wyważania kamery na gimbalu. Fajnie, że to jest, brakowało mi tego w moich poprzednich gimbalach. Pokażę Wam jeszcze jedną fajną rzecz. Jeżeli wejdziemy sobie tutaj w tę ikonę w lewym dolnym rogu, czyli w zmianę trybów Follow Mode, to jako pierwszy ukaże nam się tryb FPV, czyli ten klasyczny, w którym sterujemy sobie joystickiem lewo, prawo, góra, dół. Kolejny tryb to jest mój ulubiony tryb, czyli 3D Roll 360. Kiedy w niego wejdziemy i umieścimy gimbala w takiej pozycji, to za pomocą joysticka możemy obracać w ten sposób. Czy Wy wyobrażacie sobie ujęcia dojeżdżając lub odjeżdżając od jakiegoś obiektu właśnie w ten sposób? No totalna rewelacja, to jest, jak Wam już powiedziałem, mój ulubiony tryb do pracy na tym gimbalu. Mamy także tryb portretowy, czyli do nagrywania w pionie, a także tryb custom, w którym możemy sobie ręcznie ustawiać te tryby.
No dobra, ale pora Wam w końcu pokazać, co możemy nagrać za pomocą tego sprzętu, czyli kamery, aparatu Panasonica GH5, a także gimbala DJI RS3 Pro. Kilkadziesiąt sekund ujęć z Warszawy. Widzimy się za chwilę. Do testów otrzymałem wersję bez pakietu combo, a więc bez tych dodatkowych akcesoriów, w skład których wchodzą m.in. Focus Motor, dzięki któremu możemy sobie za pomocą pokrętła sterować ostrością. Fajnie to wygląda, widziałem to na grafikach, widziałem to na innych filmach ze Stanów. Szkoda, że nie miałem okazji, żeby to przetestować. Może jeszcze taka się pojawi, mam nadzieję. Co jeszcze? W zestawie combo jest Ronin Image Transmitter, dzięki któremu możemy sobie oglądać ekran z aparatu właśnie na smartfonie, do którego też mocowanie dostajemy w zestawie combo. Zdecydowanie ułatwia to pracę i wznosi pracę na RS3 Pro na jeszcze wyższy poziom. Niemniej jednak zestaw ten standardowy jest, myślę, wystarczający z pewnością dla kogoś, kto nie potrzebuje sterować ręcznie ostrością, tylko posiłkuje się ostrością automatyczną. Tak czy inaczej, jeżeli ja bym kupował gimbala dla siebie personalnie, no to z pewnością zdecydowałbym się na wersję z pakietem combo. DJI RS3 Pro to jest po prostu dobry sprzęt. Widać, że DJI postawiło tutaj na jakość i na to, żeby ten gimbal był niezawodnym narzędziem na co dzień. Przyznam się szczerze, że miałem okazję przetestować ten sprzęt nie tak jak pewnie większość youtuberów, czyli tylko i wyłącznie przez kilka godzin lub dni na potrzeby recenzji. Nie. Ja ten sprzęt miałem na kilku planach filmowych, testowałem go przez kilka dni i to, co mogę Wam powiedzieć, to to, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Waga totalnie na plus, pracuje się na nim bardzo przyjemnie, ręce nie męczą się tak szybko. Tryb Autolock po naciśnięciu jednego przycisku, absolutna rewelacja, bo możemy sobie tego gimbala przenieść w inne miejsce, nie obawiając się o to, co stanie się z naszym aparatem bądź kamerą. Poza tym proces, którego do tej pory nie lubiłem, teraz pokochałem, czyli wyważanie aparatu bądź kamery na gimbalu za pośrednictwem tego pokrętła. Robimy to bardzo szybko, bardzo sprawnie i bardzo skutecznie. Dzięki Fotoforma za możliwość przetestowania tego sprzętu. Mam nadzieję, że jeszcze wiele recenzji przed nami. A Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Proszę o lajki, subskrypcje, a także obserwacje na moim Instagramie, bo tam jestem dla Was na co dzień. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się w kolejnych recenzjach i do zobaczenia. Cześć! Co to za kanał? Mój kanał? Techno Podcast. Testuję różne sprzęty technologiczne i mam podcast też. Technologiczny program internetowy. Techno Podcast. Słuchaj w Spotify i oglądaj w YouTube. Zdecydowanie muszę nauczyć się robić krótsze te pożegnania. Chociaż, jeżeli to oglądasz, no to chyba nie było takie długie. Napisz w komentarzu. Cześć! Fotografia smartfonem? Czy tego da się nauczyć? Oczywiście. Sprawdź sam. Kurs fotografii mobilnej.pl